Złoto, żelazo, tytan, uran, miedź, mangan, cynk, srebro, gaz, węgiel czy wreszcie lit. I nie cytuję tu fragmentu układu okresowego pierwiastków, a listę złóż, w jakie między innymi bogata jest ziemia Ukrainy, Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Rosja i cała Unia Europejska, a także kraje Afryki Północnej. Żywo zainteresowane są tym, kto nad ukraińską ziemią i nad tym, co pod nią się znajduje, będzie miał kontrolę. Mówimy o bilionach dolarów, setkach lat produkcji i wydobycia, a także o przyszłości miliardów ludzi na świecie. I tak, drodzy Państwo, tym właśnie jest Ukraina w oczach między innymi ministrów energetyki czy władców państw, a także biznesu. Czy to wystarczające powody, by prowadzić tak wyniszczającą dla kraju wojnę, której jesteśmy świadkami? Jakie mogą być podskórne, a być może i strategiczne cele Rosji w konflikcie, który obserwujemy? Czy linia frontu w jakiś sposób odzwierciedla podziemne bogactwa Ukrainy? O co tak naprawdę toczą się wojny od zarania dziejów ludzkości? O tym w dzisiejszym odcinku programu Taka jest prawda rozmawiamy z panią doktor inżynier Alicją Kot-Niewiadomską z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor, skoro już postawiłem, powiedzmy tak naukowo, kilka hipotez, to teraz trzeba by było je przeanalizować. Chciałbym, żebyśmy się cofnęli do daty 24 lutego 2022 roku. Jedne z pierwszych celów Rosjan to okolice elektrowni atomowych. Czarnobyl niedaleko Kijowa, a także elektrownia zaporowska, jedna z najpotężniejszych w Europie, tutaj trzeba dodać. Kierunki natarcia z kolei to Krzywy Róg, Sumy, Donbas. Jaki sens widzi w tym pani? To znaczy tak, każda infrastruktura energetyczna każdego kraju jest infrastrukturą strategiczną, więc jak gdyby atakowanie akurat takich obiektów, może to zabrzmi dziwnie, ale z punktu widzenia ma sens, prawda? No bo paraliżuje działanie państwa i wielu jego gałęzi. Także pewnie tutaj tkwiły przyczyny i akurat takiego rozpoczęcia ataku. Oczywiście ta część Ukrainy, w której obecnie mamy linię frontu i te początki ataku i kierunki jej, one są związane są. Może powiem tak, na tych terenach owszem występują jedne z najcenniejszych złóż zasobów kopalin na terenie Ukrainy. Zarówno te eksploatowane, jak i te nieeksploatowane, bo Ukraina ma udokumentowanych czy zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy, 20 bodajże chyba według ostatnich doniesień, udokumentowanych złóż różnych kopalin, czy też potwierdzonych miejsc ich występowania. Chyba połowa z nich, tutaj musielibyśmy sięgnąć do statystyk narodowych Ukrainy, chyba około połowa z nich jest jak gdyby wrzucona w takie rezerwy państwa, natomiast eksploatowanych jest znacznie mniej, więc w tym regionie mamy i taki potencjał zasobowy jeszcze nieeksploatowany, ale mamy też potężne już istniejące kopalnie, a sam Krzywy Róg, którym pan redaktor zakończył wypowiedź, no to jest jedno z najważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o dostawy rudy żelaza, no między innymi dla Europy, w tym również dla Polski, prawda? Myślę, że może się równać, już tutaj dokładnie nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ale myślę, że to jest tak ważne miejsce, tak jak i szwedzka Kiruna, także generalnie obracamy się w tym regionie, gdzie te złoża polimetaliczne, złoża ukraińskie generalnie występują, bo złoża są nierównomiernie rozmieszczone na terytorium całej Ukrainy, ale akurat te polimetaliczne to jest powiedzmy szeroko zakrojona południowo-wschodnia część Ukrainy. Czyli można podejrzewać, że
Nie chodzi tutaj o plany sprzed 150 lat Katarzyny II, o stworzeniu Noworosji, nie chodzi o jakieś ideologiczne sprawy, tylko raczej właśnie za linią Dniepru znajduje się coś, co może przynieść duże zyski, no bo Donbas to nie tylko węgiel, to też ropa, to też gaz. Mówi się, że te bogactwa Ukrainy mogą stanowić nawet 5% światowego zapotrzebowania w surowce. To jest ogromna liczba, prawda? Tak, tak, biorąc pod uwagę terytorium Ukrainy, to jak gdyby ta koncentracja różnych surowców, bo nie tylko tych energetycznych czy metalicznych, ale też bardzo ważnych, skalnych, tak światowo powiem kolokwialnie, nieco niedocenianych, ale niezwykle ważnych, jest faktycznie duża. Oczywiście już, to znaczy, powiem tak, może taka wojna, jakie czasy, prawda? Teraz to, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o ten taki pęd i rozwój cywilizacyjny, no jak gdyby uwypukliło nam inne przyczyny takich konfliktów, prawda? Kiedyś były inne, teraz no, niestety czasy są takie, że te przyczyny są inne, chcemy się rozwijać, każda z gospodarek chce być najpotężniejsza, ale to kosztuje, prawda? To kosztuje i wymaga dostępu do pieniędzy, do surowców, do siły roboczej, do wielu, wielu innych czynników. Także tak, ja myślę, że wśród tych przyczyn wybuchu wojny, myślę, że na tej liście również powinniśmy wymienić i bogactwa mineralne Ukrainy. A da się oszacować, na jak długo takie właśnie te surowce by wystarczyły dla świata przy aktualnym zapotrzebowaniu? Nie, znaczy ja tego nie potrafię zrobić, powiem więcej, wydaje mi się, że nikt tego zrobić nie potrafi, ponieważ żeby je oszacować akurat dla tego regionu, no to jest cała długa lista czynników, które muszą być wzięte pod uwagę. Ja zacznę od takich, tak to powiem, z mojej branży, tak czysto geologicznych, górniczych warunków występowania tych złóż, jak one są głęboko, pod jaki rodzaj eksploatacji mogą być przeznaczone, ile ich jesteśmy w stanie de facto wydobyć, bo to, że mamy, nie wiem, strzelam, prawda, 100 milionów ton zasobów, to oznacza, że przy dobrych wiatrach wydobędziemy ich może 60, może 70%, prawda? Reszta pozostanie, ale pozostanie, bo musi, żeby zachować jakby bezpieczeństwo samej eksploatacji. Do tego dochodzą ceny, rosnący popyt, czy też zmienność tego popytu w skali świata. Także to jest pytanie, na które oczywiście możemy tutaj szastać takimi liczbami, ale one nie będą miały w tej chwili większego sensu. Na pewno by w stosunku do tych takich najbardziej pożądanych surowców byłby to bardzo istotny wkład w światowy popyt. Natomiast ja bym tutaj nie ryzykowała żadnych liczb, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, bo to jest na tym etapie to jest zbyt trudne. Jeżeli byśmy mieli do czynienia z czynnymi kopalniami, na przykład takiego litu, może byłoby troszeczkę łatwiej, bo znalibyśmy wielkość wydobycia i inne elementy. Na tą chwilę ja tutaj się nie podejmę podawania takich konkretnych liczb, bo to jest naprawdę trudne i uzależnione od szeregu czynników. A gdyby taką hipotezę postawić, że ta wojna by się zwróciła w ciągu kilku miesięcy, kilku lat, to wszystko, co zostało w nią zainwestowane, czy w ogóle by się nie zwróciła? To ja bym odpowiedziała właściwie niemalże w ten sam sposób, co na poprzednie zadane pytanie, bo to wszystko zależy od tego, w kontekście jakiego metalu teraz rozmawiamy, bo jeżeli mówimy o takich dużych kwotach, no to zapewne obracamy się tutaj dziś mając na myśli surowce metaliczne, a nie inne, które Ukraina posiada. Ale tutaj ta moja wypowiedź właściwie powinna być analogiczna, prawda? Weźmy pod uwagę, że to, co teraz jest takie najbardziej pożądane i to, co faktycznie może być takim ogromnie cenne dla Ukrainy, no to jest ten lit, prawda? No, jeżeli mówimy o zasobie, który jest udokumentowany, a nie eksploatowany, to sama jego eksploatacja, uruchomienie i tak dalej, to już się liczy w latach, prawda? Oczywiście wszystko zależy od ceny danego surowca. No w tej chwili mamy dobrą koniunkturę na lit ze względu na jego rosnące zapotrzebowanie na to, ale to też się zmienia, prawda? Więc no to na pewno... No same kopaliny podobno szacuje się na 8 bilionów dolarów. To tylko kopaliny.
wartość, tak? Mhm, mhm. Być Ma może, to, ale ma to sens? To jest duża kwota, czy nie? tak, no zasoby są duże, więc kwota też jest duża. Obecne ceny metali są naprawdę wysokie na światowych rynkach, więc generalnie tak. Ale I to tak jak mówię, że to jest bardzo złożona materia. I już Pani troszkę o tym wspomniała, że jakby takim łakomym kąskiem w tym wszystkim jest pewnie właśnie to, że wiele z tych surowców jest nietkniętych, że one wciąż jeszcze są niezagospodarowane. I ja sobie tak wyobrażam, że dla Europy to by rozwiązywało wiele problemów i uzależniało nas od dostaw z Azji na przykład, tak? To by był dużo To znaczy, krótszy łańcuch dostaw. unie, uniezależniało nas, tak. Tak, tak. Znaczy od dostaw z Azji, ale też z Ameryki Południowej, częściowo z Afryki. Oczywiście w zależności od tego, o jakim surowcu metalicznym mówimy, to takie byśmy mieli tutaj geograficzne jak gdyby uwarunkowania, ale generalnie tak, niestety Europa ma to do siebie, że cierpi na brak własnych kopalni, bo nie zasobów, bo zasoby jako takie posiadamy i to całkiem spore. Mówimy my jako Unia Europejska czy też Europa, natomiast ich z różnych względów jeszcze nie eksploatujemy i ciągle w tym obszarze tak zwanych surowców krytycznych, które są jasno przez Unię Europejską zdefiniowane, no ciągle my jesteśmy na przegranej pozycji i na wielu frontach jesteśmy po prostu od nich często w 100% uzależnieni od importu z krajów, z których niekoniecznie byśmy chcieli uzależnieni być, prawda? Pani doktor inżynier Alicja Kotnie-Wiadomska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk jest moim Państwa gościem, a skoro już przed chwilą powiedzieliśmy o tym, od kogo nie chcielibyśmy być za bardzo uzależnieni, to pewnie ja zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że chodzi o Chiny. Chiny to taki główny gracz na świecie, jeśli chodzi o wydobycie litu, o którym już troszeczkę wspomnieliśmy, który nazywa się takim surowcem przyszłości, no bo cała zielona transformacja zależy właśnie od niego, bo ropa się kiedyś pewnie skończy, więc potrzebne będą baterie, będą potrzebne akumulatory, no i złoża litu należą do największych na naszym całym kontynencie. Szacuje się, to już oczywiście wiemy, że tylko szacunki, że to około 500 000 ton. Ja tutaj pozwolę sobie pana redaktora nieco sprostować wypowiedź. To znaczy, po pierwsze, ta ropa się tak szybko nie skończy. Skończy się pewnie jej użytkowanie, co wymusi na nas przejście na tą taką przejście na taką niskoemisyjną, na gospodarkę niskoemisyjną. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Chiny, jeżeli chodzi o wydobycie górnicze litu, wcale nie są takim światowym rekordzistą, bo one są bodajże chyba na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o górnictwo. Tu zwrócę uwagę, jeżeli chodzi o wydobycie rud litowych, są chyba na trzecim miejscu z udziałem w skali świata około 10%, ale jest inna rzecz. Bo wydobycie ród litu to jeszcze nie koniec. My jeszcze z tej rudy musimy pozyskać tlenek litu. I ten proces pozyskania jest niezwykle kosztochłonny, energochłonny, środowiskowo ryzykowny, bo tam są różne reakcje chemiczne zachodzą, ale jak gdyby Chiny się tego nie obawiają i one chętnie skupują i przywożą do siebie rudę litu, którą przetwarzają. Więc jeżeli chodzi o samo górnictwo, oni faktycznie są, zajmują, tak jak powiedziałam, 10% udział i chyba trzecie miejsce, i to się utrzymuje od lat. Natomiast jeżeli chodzi o samą rafinację litu, no to tutaj oni ogarniają 60% światowej rafinacji, dostarczając na rynki już ten taki lit, jaki faktycznie potrzebujemy dla baterii. I pod tym względem absolutnie dominują i to jest ich bardzo duża przewaga. Czyli można powiedzieć, że Chiny i tak nie są niczym zagrożone, tak? Bo i tak ten lit, obojętny kto nie będzie miał nad nim kontroli, to pewnie będzie płynął tam w celu obróbki.
Jest taka szansa. Oczywiście teraz tendencja jest taka i wiele krajów, w tym Unia Europejska, jak gdyby uświadomiliśmy sobie, jak, jak niebezpieczne jest to uniezależnienie i my też tutaj, mówię jako Unia Europejska, staramy się uruchamiać pewne przedsięwzięcia właśnie, żeby też u siebie produkować ten czysty lit, ale to jest jeszcze długa droga przed nami i żeby zabezpieczyć nas surowcowo, przynajmniej w niewielkim stopniu to jeszcze potrwa, ale tak, w takim ujęciu wydaje się, że Chiny są jak gdyby bezpieczne. Tak, tak. Czy uważa pani doktor, że w takim razie lit jest takim surowcem, jednym z najważniejszych, o których walki mogą się toczyć, bo jak spojrzymy rzeczywiście na obecną linię frontu, to Pokrowsk, wokół którego teraz przebiega jedna z najaktywniejszych linii frontu, to jest właśnie teren bardzo bogaty nie tylko w węgiel, nie tylko w rudy metali, ale też właśnie w lit i jedna z kopalni mieści się w okolicy wsi Szewczenko, o którą toczyły się zacięte walki przez ostatnich kilka tygodni i to tam Wielka Brytania niedawno otrzymała licencję właśnie na wydobycie tego litu, a teraz całość jest w rękach Rosjan i już rosyjskie, moskiewskie, kremlowskie, jak ich nie nazywać, media donoszą, że praca tam jednak wre, a ja niedawno tam byłem i sam widziałem rzeczywiście autobusy pełne pracowników, górników, którzy pod ostrzałem przez bardzo długi czas nadal do pracy rzeczywiście dojeżdżali, kiedy w mediach mówiło się już, że miasto jest kompletnie odcięte od świata. To znaczy, że to musi być istotne. To znaczy tak, to co jest ciekawe w przypadku złóż litu, to to, że temu litowi akurat na Ukrainie towarzyszy wiele innych cennych metali. On współwystępuje z tantalem, niobem, berylem, one są równie, może popyt na nie nie jest aż tak duży, ale one są ciągle, tutaj operujemy tym pojęciem surowców krytycznych. To znaczy, według mojej wiedzy, ale tutaj pan redaktor jest jak gdyby wewnątrz tego wszystkiego i wie na pewno więcej. Owszem, w okolicach wsi Szewczenko jest udokumentowane złoże litu, takie, któremu towarzyszą również inne cenne metale, ale według mojej wiedzy, ale też według ostatnich artykułów tutaj autorstwa naukowców ukraińskich z Uniwersytetu w Dniprze, w tym momencie nie jest prowadzona eksploatacja litu na Ukrainie. Nie jest wydobywany lit i ja myślę, że tak właśnie jest. To znaczy, Że ci pracownicy jednak jeździli do kopalni węgla pewnie. Tak, tak, tak. To tam powiem więcej. Znaczy, według informacji, które ja posiadam, wiedzy, którą ja posiadam, chyba w 2017 roku mniej więcej ukraińskie przedsiębiorstwo, którego nazwy teraz nie pamiętam, otrzymało pozwolenie na eksploatację ale w centralnej części, bo musimy pamiętać, że złoża litu, 4 takie udokumentowane złoża litu, 2 znajdują się w południowo-wschodniej części, w okolicach Mariupola. Tutaj, jeżeli chodzi o nazewnictwo miejscowości i wymowę, to proszę pana redaktora, żeby mnie tutaj ewentualnie poprawił. I to jest właśnie ta wieś Szewczenko, o której pan mówi, a druga to jest Kruta Białka, tak? Taka miejscowość, też w okolicy, troszeczkę na południu od Mariupola. To są 2 takie wystąpienia w tej części. Natomiast drugie ważne wystąpienia litru są w centralnej części Ukrainy i to jest miejscowość czy wystąpienie, nie wiem, czy tam jest akurat taka wioska, którą nazywa się Dobra i obok jest. I tutaj musiałabym ze ściągi skorzystać, bo oczywiście nazwy zapomniałam. Tutaj obok Mariupola mamy takie miejscowości Szeroka Balka albo Burjakowa Balka. I jeszcze jest Kruta Białka. Tak. Tak, troszeczkę jeszcze bardziej. I to są właśnie te, które są jak gdyby najbliżej linii frontu, bo ta Kruta Białka, ona już jest właściwie na terenach okupowanych.
Szewczenko, chyba jeszcze w tej chwili, nawet sprawdzałam wczoraj w aplikacji, którą otrzymałam od pana i to jeszcze nie jest, aczkolwiek jest bardzo, bardzo blisko, natomiast tam nie ma eksploatacji i tak jak mówię, jedyne wzmianki o tym, że eksploatacja miałaby gdzieś być uruchomiona, dotyczą tych wystąpień w centralnej części na zachód od Dnipro. Wiem, że firma poczyniła pewne starania o finansowe źródła finansowania, uruchomiła pewne formalne procedury, ale eksploatacji jako takiej nie ma. Musimy pamiętać, że chyba w 3 przypadkach z 4, o których mówię, mówimy o kopalniach podziemnych, bo takie są warunki geologiczne występowania tych obszarów, tych złóż, więc to jest naprawdę potężne przedsięwzięcie. Ja sobie nie bardzo wyobrażam, żeby ono miało być teraz uruchamiane. To dla mnie jest absolutnie mało prawdopodobne. Czyli niestety z tych słów pani doktor wynika, że pewnie cele strategiczne jeszcze nie zostały osiągnięte i do zakończenia wojny, jeżeli to jest powód, prawda, No, to dokładnie. chyba jeszcze daleko. Znaczy, jeżeli to jest jeden z powodów i faktycznie do tego dążą, no to wygląda na to, że tak, prawda? Pani doktor inżynier Alicja Kotnie-Wiadomska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk jest moim Państwa gościem i ja bym właśnie do tej drugiej części nazwy Instytutu chciał troszkę przejść, czyli do energii, bo ona wciąż bardzo tania w Ukrainie. Jeszcze kilka lat, tak się mówiło, i dzięki elektrowniom atomowym między innymi kraj byłby całkowicie niezależny energetycznie. Do tego dochodzi gaz, który można też pozyskiwać z węgla. Czarne złoto, krótko mówiąc, chyba nie inaczej. Tak. Zresztą raz, że Ukraina jest niezwykle bogata, jeżeli chodzi o złoża węgla, ma też swoje złoża gazu, ale ma też swoje złoża uranu, także faktycznie przy dobrym gospodarowaniu i właściwym wydobyciu mogłaby się właściwie uniezależnić energetycznie, to prawda. A ten uran, to w jakich częściach Ukrainy trzeba by było go szukać? On chyba bardziej w centralnej, prawda? Tak. Ukrainie się znajduje. Ja Czy to też dokładnie nie umiem panu teraz powiedzieć, musiałabym się gdzieś też jakąś ściągą posłużyć, ale tak, chyba gdzieś bardziej w centralnych, tak. I to są poważne złoża uranu, biorąc pod uwagę złoża na świecie? Czy poważne? No nie są aż takie. Jeżeli chodzi o Europę, może faktycznie, a natomiast w skali świata nie. Pani doktor, chciałem zapytać, czy kojarzy Pani jakieś wojny w przeszłości, bo jeszcze o tym chciałbym troszeczkę porozmawiać, które toczyły się z powodów właśnie bardziej idei niż zasobów naturalnych, niż majątku, bo mnie osobiście, może trochę żartobliwie powiem, chyba do głowy przychodzi tylko wojna trojańska. To znaczy, powiem panu więcej. Takie wojny o wszystko inne, a nie o ideę toczą się nadal. I te konflikty zbrojne, których może o nich się dużo też nie mówi, nie słyszymy o tym, ale jak gdyby wiemy tylko tyle, co nam media pokazują, prawda? Ale to wszystko, co się dzieje w Afryce, te takie małe wojenki wewnętrzne, które się dzieją, bo to nie są międzynarodowe konflikty, prawda? Tylko najczęściej takie wojny domowe i takie zacięte walki wewnątrz państw, no to one są właśnie, podłoże mają zasobowe. Dziś nawet przygotowując się do rozmowy z panem, przeczytałam, że teraz, żebym nie pomyliła liczby, ale ona i tak jest duża, czy to będzie 75 czy 85%, to i tak jest strasznie dużo, ale że taki odsetek konfliktów w Afryce spowodowany jest właśnie surowcami mineralnymi. To jest to, co się dzieje teraz. Wiadomo, że one w przeszłości miały może większą skalę,
ale one dzieją się nadal, prawda? No Afryka jest niezwykle bogatym kontynentem pod względem surowcowym, ale jednocześnie jest biedna tak finansowo, prawda? I efekt tego jest taki, że z tych zasobów afrykańskich najchętniej korzystają inne państwa, prawda, które robią to lepiej lub gorzej, bardziej humanitarnie lub mniej humanitarnie, ale to też jest temat na ostatnią rozmowę, ale z tego właśnie wynikają te konflikty. Ale jeżeli sobie pójdziemy wstecz troszeczkę dalej, sięgniemy II wojny światowej, no tam też inne, ale to jest to, co powiedziałam na początku, że jakie czasy taka argumentacja i takie powody do wojny, prawda? Wtedy tym surowcem takim, o który walczył cały świat i surowcem, który napędzał każdy konflikt wojny, była ropa naftowa. Jeżeli sobie przeanalizujemy to, co się działo w latach, na początku lat 40., to ta wojna, ta ropa naftowa też była taką przyczyną konfliktu. Zresztą Hitler miał absolutnie fioła na punkcie ropy, a właściwie tego, że on jej nie ma, prawda? Że był uzależniony od dostaw Związku Radzieckiego, prawda? I to chyba to było to, co go doprowadzało do białej gorączki i postanowił mieć swoje zasoby. Stąd też taki był kierunek ataku nie na Moskwę, tylko na inne tereny roponośne. No, oczywiście wszystkie wojny w Zatoce Perskiej, atak na Kuwejt, no to już w ogóle jest osobna historia i tam nie grało roli nic innego jak właśnie ropa naftowa. Czyli Także jakbyśmy daleko nie sięgnęli wstecz, tak zawsze ta płaszczyzna związana z surowcami naturalnymi, mineralnymi pojawia się. One będą różne w zależności od dziejów Ziemi, ale zawsze się to gdzieś niestety pojawia. szkoda, że to cenniejsze niż ludzkie życie, niestety. Niestety, tak. To To przykre, teraz, ale tak. to teraz lit jako surowiec przyszłości? Jako jeden z wielu surowców przyszłości, bo nie możemy powiedzieć, że tylko lit jest surowcem przyszłości. Wszystkie te surowce, które decydują o tej transformacji energetycznej, której teraz jesteśmy świadkami, o rozwoju tych niskoemisyjnych źródeł energii, elektryfikacja transportu, zmiana źródeł energii z tych kopalnych, czyli odchodzimy od węgla, od ropy, a przechodzimy na niskoemisyjne. Wszystkie te metale, które grają rolę w tych procesach, no one są ważne i strategiczne, prawda? To nie jest tylko lit. Lit jest jednym zapewne z najważniejszych, chociaż nie wiem, czy można w jakiś sposób je zaszeregować, ale tam jest i lit, i kobalt, zresztą one zawsze występują w duecie, prawda? To jest taki duet bateryjny lit-litem, ale baterii czy magazynu energii bez kobaltu też nie zrobimy, prawda? Także tych surowców jest bardzo dużo, na pewno lit jest wśród nich, czy jest najważniejszy, trudno powiedzieć, na pewno powiedzmy, że jest w pierwszej trójce, prawda? Ale jeden z wielu. A gdyby pani puściła wodze wyobraźni, to można podejrzewać, o co kiedyś będziemy się bili? Ja myślę, że jeszcze przez długie lata zostaniemy w tym obszarze tych najrzadszych i najcenniejszych metali jednak. Powiem tak bardzo ogólnie, że jeżeli miejmy nadzieję, że nie mamy racji i że tak nie będzie, to długo to będą starcia o metale, szeroko pojęte metale, te takie właśnie najrzadziej występujące, najdroższe i najcenniejsze, ale jednocześnie te, które znajdują coraz szersze zastosowanie i w rozwoju technologicznym, ale też w przemyśle zbrojnym, lotniczym, kosmicznym, w takich bardzo wysoko rozwiniętych technologiach. Przychodzą na myśl aż Gwiezdne Wojny być może w przyszłości. No, takie niektóre mają zakusy, że będziemy turystycznie w kosmos latać, prawda? Więc No, czymś trzeba latać. Po naszej rozmowie obawiam się, że to nie będą turystyczne, tylko wyjazdy. Raczej No, tak. bo teraz kosmiczne górnictwo też staje się tematem takim modnym
bardzo i już tam zaczyna się gdzieś pojawiać. Pani doktor, ostatnie Dla moje mnie pytanie. bardzo abstrakcyjne pojęcie. Ostatnie moje pytanie w tej naszej rozmowie, bo jak pewnie słuchają nas widzowie z Polski, to się zastanawiają i nurtuje ich pytanie, czy jest jakiś powód, aby napadać Polskę w tym kontekście, o którym teraz rozmawiamy? Nie, myślę, że nie. Nie, myślę, że tutaj pod tym względem jesteśmy absolutnie bezpieczni. Stety i niestety, no właśnie, w zależności od tego, w jakich kategoriach rozpatrujemy to zagadnienie, bo wiadomo, że byłoby super, jakbyśmy mieli dużo swoich własnych surowców i nie musieli importować, bo my jesteśmy jak cała Unia Europejska, że wiele surowców po prostu importujemy z różnych kierunków, w tym chińskich. Także z punktu widzenia rozwoju gospodarczego fajnie jakbyśmy mieli. Niestety nie mamy. A złoża węgla? Złoża węgla nie? Nie, złoża tak, natomiast czy ten węgiel jest aż tak cenny teraz, czy on powinien być celem? Myślę, że nie. Myślę, że nie, że węgiel kamienny sam w sobie celem nie będzie. Nie jesteśmy niestety jakoś specjalnie bogaci, jeżeli chodzi o surowce metaliczne. Oczywiście warto wspomnieć, że mamy potężne złoża miedzi i srebra, które są eksploatowane w południowo-zachodniej części Polski, ale jeżeli chodzi o ten potencjał metali, no to jest tyle właściwie. Mamy jakieś pojedyncze, niewielkie, udokumentowane złoża, ale one są na tyle nieistotne, że w ogóle rozważanie budowy kopalni jest u nas średnio zasadne, także no pod tym względem nie jesteśmy takim łakomym kąskiem. Może to oczywiście to dobrze z jednej strony. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była w Postprawdzie pani doktor inżynier Alicja Kot-Niewiadomska, specjalistka z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja zachęcam Państwa do wsparcia i subskrypcji naszego kanału i do śledzenia tego, co ważne. Do zobaczenia i do usłyszenia.